Witam. Nie, dopiero teraz witam. Zapomniałem się podłączyć pod mikrofony. Witam Sun. Jeszcze. A tego nie wiedziałem, że ma francuskie pochodzenie, no to tym bardziej. Nawet wiesz, oglądałem te wybory. Oczywiście, że tak, mam zanotowane i zaraz będziemy to robić. Witam Monikę, Renatę, Joannę, tak? Witam. Także, czy jestem zaskoczony? Myślałem, że tak szczerze mówiąc, myślałem, że Polaka wybiorą. Tego właśnie, co żeśmy rozmawiali o Majewskim, dlatego że kiedyś usłyszałem taką historię, ale przed nim jeszcze szansa jest. Także tutaj wybrano właśnie człowieka, który jest urodzony w 1955 roku. No to nie jest aż tak stary i mnie się podoba ten człowiek. Nie wiem dlaczego, ale czuję sympatię do niego. Muszę zrobić kosmogram. No, widać, że 14 wrzesień to jest panna. No wiecie, jakie są panny. Panny są szczegółowe i pedantyczne. No i są takie bardzo sumienne no i jest zakonnikiem. To jest fakt. Należy do tego zakonu Augustynów. Powiem szczerze, nic nie wiem. Dopiero się dowiedziałem przed godziną od takiej znajomej tutaj z Krakowa o tym zakonie. I jest to taki zakon, gdzie dopiero po studiach przyjmują, o dosyć silnych regułach. No nie mówię, że to jest złe. Następnie no Kościół musi być wykształcony. Nie ma gadania, Kościół niewykształcony, no to wiecie, czym grozi. Jeżeli chodzi o teraz, pokażę wam go na Polsce i pokażę go, znaczy nie wiem, czy mnie się uda na Stany zrobić, bo tak się zastanawiam, jak to zrobić, bo trzeba. Ale chociaż zrobimy Stany Zjednoczone, zobaczymy. Linki, bo no cóż, musimy poczekać te kilka dni, co on wymyśli, jaką przedstawi tą formę nowego kościoła. Czy będzie kontynuował ten ruch Franciszka, czy będzie kontynuował ruch Benedykta, tak? Czy jeszcze jakiś inny, nowy wprowadzi. Właśnie ja się martwię o te relacje z papieżem. Ale to, że miał dobre relacje z... Mówił po hiszpańsku perfekcyjnie. Jeden i drugi mówił po hiszpańsku. Nie wiem, czy Argentyna mówi po hiszpańsku. Tak, mówi po hiszpańsku. Brazylia mówi po portugalsku. Dobrze mówię? Chyba tak. W dodatku tak. Bierzmy pod uwagę jedną rzecz, że Peru, każdy Peruwiańczyk wie, to jest, gdzie jest Polska. Bardzo dużo zakonników pracuje na misjach Polaków. Bardzo dużo. Był nawet taki moment, że tutaj chłopaka, tylko nie wiem, czy on był franciszkaninem, czy dominikaninem. Nie wiem, ale go zabili. Dwóch księży zabito w Peru. I właśnie między innymi właśnie tego łodzianina. Ja go nie znałem go osobiście, ale on chodził do klasy
znaczy nie do klasy, przepraszam, do szkoły, do liceum chyba 15, jeżeli się nie mylę, w Łodzi, a tam miałem bardzo dużo znajomych, także no ale to jest jedna rzecz. Moja koleżanka jako zakonnica też wyjechała do Peru pracować tam. Nie mam z nią kontaktu. Tutaj od jezuitów wyjechała. Tutaj najpierw była u jezuitów siostrą. To są, oj, serca Jezusowego, ale nie powiem całej nazwy, jak siostry mają pełną nazwę, nie odpowiem. Oprócz tego, jak byłem tutaj w Warszawie, w tym kościele, tam gdzie jest ta tęcza, tam gdzie są ojcowie, a właśnie, jak oni się nazywają? Chyba rewentoryści, ale nie jestem pewien. Na pewno misyjny to jest kościół. I tam właśnie rozmawiałem z księdzem, który też był w Peru. W dodatku Peru jest bardzo dziwnym miejscem. Po pierwsze, tam rządzi. Ja nie wiem, czy on jest Japończykiem na 100%, czy pół Japończykiem, ale w rządzie mieli Japończyka. I oprócz tego Peru ma taką, no wiecie, szamanów, nie szamanów, mnóstwo. Tu mieszkał pod Łodzią, tylko znowuż zmienię nazwę tego Wojko, my się bardzo dobrze znaliśmy, ale nie pamiętam jak, bo właśnie kolega mnie w niedzielę poprawił, że źle wymawiam jego nazwisko. I on też był z Peru. Ja, będąc w Wiedniu, poznałem takiego szamana, bardzo poważnego szamana, chyba najważniejszego szamana tutaj, w tym rejonie świata, bo wszyscy szamani wszyscy Peruwiańczycy wiedzą, o kogo chodzi. No więc chyba jest bardzo ważny w tym Wiedniu i on tam ma swoją jakby taką siedzibę. On sobie tam robi te swoje czary-mary. Ja go zupełnie przez przypadek go spotkałem właściwie na placu, żeśmy siedzieli i tak. Ja nie wiedziałam o tym, że on miał koło siebie człowieka, który był z Polski i tłumaczył. A ja mówiłem o kipi, dokładnie o kipi, ale on wiedział, to wszystko wiedział i dokładnie mówił nawet z nazwiskami, o co chodzi. Wiecie, bo w Czorszczynie odkryto kipi, a kipi jest od księżniczki, księżniczki peruwiańskiej. Zresztą to jest bardzo znana historia, jak ci, którzy historia to bzdura, czy coś takiego, tam też jest o tym kipi, jak to było, jak to wyglądało, bo w gruncie rzeczy ta księżniczka znalazła się w Polsce. I teraz, jeżeli bierzemy tutaj papieża ze Stanów Zjednoczonych, ale on jest, no to tutaj niemożliwe, żeby nie znał Polaków. Dlaczego? Dlatego, że on jest z Chicago. A jeżeli jest Chicago, no to przecież całe Podhale to Chicago tylko. Przecież właściwie Chicago to jest takie no, mała Polska, tak? No więc następnie znowuż na pewno bardzo dużo wie, a w Watykanie przecież od dawien dawna bardzo dużo księży czy sióstr jest polskiego, znaczy Polaków, dokładnie Polaków. Przecież za czasów mojej mamy, siostra, która moją mamę uczyła, wylądowała właśnie też w Watykanie. Dokładnie siostra Jaskulanka. Zresztą to jest postać legendarna wśród sióstr. Dlaczego? Powiem szczerze, nie.
ale nie chcę się wymądrzeć, że jest, ale to jest taka postać, któ no, którą bardzo moja mama, no, szanowała, powiedzmy, że tak. Ja już nie mówię o innych koleżankach, które wstąpiły do zakonu. No, przecież moja mama przez pewien czas mieszkała u sióstr w Warszawie, dlatego że babcia się obawiała o mamę, a to była jedyne miejsce, gdzie była szkoła i w dodatku z internatem. No i były pewne zapewnienia, które mam nadzieję, że kiedyś przyjadę się i siostry udostępnią mnie niektóre rzeczy, jeżeli w ogóle mają albo wiedzą o tym. Zobaczymy. Ale się cieszę jedną rzecz, że nie będzie konfliktu pomiędzy Stanami a Watykanem. I to jest jedna rzecz. W dodatku pan prezydent Trump i przez swoją żonę, zresztą żona wyjątkowa katoliczka, to trzeba było przyznać, jak ona się zachowała na pogrzebie, jak ona wyglądała w tym trenie, chyba to się tren nazywa, w tej chustce takiej na głowie, ale chyba to jest tren. Wyglądała naprawdę rewelacyjnie. O wielkiej kulturze postać. Wielkiej kulturze naprawdę najwyższej klasy. Była ubrana jak na pogrzeb. I pan prezydent Trump tutaj w tym momencie, ja mówię o pogrzebie papieża Franciszka. No i tutaj, jeżeli Leon jest ze Stanów, Leon XIV, no to fantazja. I teraz wam pokażę pewne rzeczy, które mnie troszeczkę zdziwiły, zadziwiły. Kiedy puszczono ten biały dym, zaczniemy od tego, żeby stworzyć taką atmosferę lekko dramatyczną. To będziemy się przesuwać po to, żeby no było ciekawie, żeby było bardziej dramatycznie. Dziękuję za łapki. Wiem, że temat jest nieciekawy, że nie wszystkich interesuje papież, no ale słuchajcie, jakby nie było, jest to dzisiaj i przez najbliższy miesiąc będzie najważniejszą osobą w świecie. I oby tak było. Jan Paweł stał się orędownikiem pokoju. Czy Leon XIV będzie? Nie jestem numerologiem, chciałbym wiedzieć, co to jest 14. W rzymskich się pisze najpierw 10, potem 1 i potem 5. Z tego wychodzi, czytają 4 i dokładamy do 10, wychodzi 14. Ciekaw jestem, czy numerolodzy, jakbym tak numerologa zapytał się najpierw o 10, potem o 1, potem o 5, w drugą stronę, żeby to wszystko mnie podsumował, zrobił jakąś taką interpretację, czy czytanie tego wszystkiego, co się dzieje, po to, żeby, dlaczego? Dlatego, że tutaj nasz papież urodził się 14 września 1955 roku, no to wiemy, że to jest panna. Ja nie robiłem jeszcze tego kosmogramu, ale zrobimy. Nie wiem, czy dzisiaj, może jutro, bo to też jest bardzo interesująca postać w tym momencie. Panna, czyli taki bardzo precyzyjny, bardzo, jak ja to nazywam, panny nazywam centusiami. Panny dostają szału, przeważnie mężczyźni, dlatego że są skąpi. Są skąpi we wszystkim. Teraz, jakby wyrazić pannę? Jeżeli mieszka na 9. piętrze w wieżowcu, to on musi wiedzieć, jak wygląda piwnica i wszystkie mieszkania pod nim. Będzie znał. Będzie tak pilnował tego wszystkiego, po prostu są pedantyczne. Panny, większość panien nie dochodzi do żadnych awansów.
rzadko kiedy panny dochodzą do jakiegoś działania, dlatego że są wyjątkowo pedantyczne i przez ten pedantyzm po prostu opuszczają szkołę. Nie chcę, zajmują się swoją jakąś tam dziwną zasadą i po prostu, no co tu ukrywać, on wie więcej i wie lepiej. To nie jest prawdą, dlatego że jeżeli idziemy w szkole podstawowej, mamy liznąć wiedzę, liznąć, dosłownie liznąć, potem sobie lekko utrwalić w miarę w szkole średniej i potem po maturze egzamin dojrzałości z tego lizania. Wynik to jest to, że jestem przygotowany właściwie ze wszystkiego i do niczego. No i wybieram sobie kierunek studiów. I wybieram sobie taki kierunek, który mnie interesuje i wtedy już mam bardzo precyzyjnie to zrobione. Fakt. Najwięcej noblistów jest spod znaku panny. Dlaczego? Dlatego, że właśnie nie w szkole podstawowej perfekcja, która jest tylko do 5. klasy, a potem już otrzymuje tak zwanego lenia i potem co to nie on i ledwo kończy albo jakąś, no dzisiaj nie zasadniczą, bo ich nie ma, ale kiedyś zasadnicze, albo jeszcze jakieś szkoły, albo w ogóle nie kończył szkoły, bo brał się za coś, przeważnie za rzemiosło, bo są to rzemieślnicy w większości. Bardzo często subiekci, czyli handlowcy, sprzedawcy, czy źle, nie umie odpowiedzieć. Teraz, jeżeli się przytrzyma takiego dzieciaka, to jest świetny matematyk, świetnie liczą, doskonale liczą. Jeżeli się bardzo przyciśnie takiego dzieciaka, są fantastycznymi lekarzami. Jeżeli się bardzo, bardzo przyciśnie, no to zostaje papieżem. No i całą wykładnię najprościej panny. I teraz biorąc pod uwagę, że panny są tak precyzyjne, tak technicznie doprowadzone, ponieważ umysł jest ich techniczny, z tym, że bardzo często przeżywają załamania. Dlaczego? Dlatego, że władcą tego znaku jest Merkury. Merkury rządzi układem nerwowym. Zwróćcie uwagę na papieża, że mu chodziła szczęka. Tak, robił jakiś taki unik nerwowy, trik. Nic strasznego. Nie wiem, no, nie znam tego człowieka, ale raz wzruszenie to jest jedna rzecz. On zachowywał się tak troszeczkę jakby były schematycznie, wiecie. Zrobił to, zrobił tamto, zrobił to, bo tak, pamiętacie Jana Pawła? Zupełnie inaczej się zachował. Benedykt też się inaczej zachował. Każdy się inaczej zachowuje. Ja zresztą, to trzeba mieć materiały, żeby zrobić każdego papieża. To pierwsze, kiedy mówi Rzymowi światu, tak? I właśnie tutaj pokazać ten sam początek, jak się zachowują. No przecież są filmy i można by to zrobić, ale po co? Gdyby to było na jakąś sytuację taką bardzo ważną i trzeba by było, no to chętnie bym to zrobił, ale też trzeba mieć materiały przede wszystkim. Akurat co do Jana Pawła, to jest tego mnóstwo. Co do Benedykta też, co do Franciszka, no oczywiście, że tak. I w tym momencie byśmy mogli takie zrobić. Ale jeszcze a propos Franciszka. Na ogół panny nie mają żadnych, jak to się mówi, dziwnych twarzy, ani tak. I faktycznie ta twarz jest bardzo, no, jest to, widać, że jest to papież. Widać, że jest to człowiek o wysokiej kulturze. Zobaczymy dalej, jak to będzie wyglądać. Ja wyjątkowo się cieszę, że jest ze Stanów Zjednoczonych.
powód nie mieli, a Stany Zjednoczone w tej chwili potrzebują wielkiego poparcia. Ponieważ to, co robi Donald Trump, to, co prawdopodobnie będzie robił Leon XIV, może być to naprawdę powrót do tego, co, i oby tak było, do tego, co żeśmy sobie wymarzyli wszyscy. Do prawdziwego mleka, do fantastycznej śmietany, do prawdziwych ziemniaków albo kartofli, jak ktoś woli, albo pyr, do wspaniałego jajka, z tej przewianej wiatrem kury i bardzo smacznej ryby, która się nie psuje od głowy. I do wspaniałych owoców, które można przechowywać, tak jak przechowuje u mnie tutaj pan Antoni. Zresztą nie mówię do niego pan, bo jesteśmy na ty. Ale właśnie mi mówi, jak to się przechowuje. Po prostu robi się komory i wyciąga się powietrze i się schładza. I jabłko wtedy może leżeć, ponieważ nie ma powietrza, nie ma żadnych chemikali, nie ma nic. Ale to, co się czasami robi, to po prostu dawniej, to co się woskowało jabłka, czy tam jeszcze jakieś inne rzeczy robi. Są przerażające sposoby przechowywania owoców i warzyw i tego wszystkiego. I chciałbym, żeby to wróciło do tego, co niesie za sobą epoka wodnika. To jest papież, który będzie wprowadzał epokę wodnika. To nie jest jeszcze ta epoka, ale ta ostatnia Dwada Samsa, którą, jak pamiętacie, to jeszcze raz pokażę. Tylko nie pokażę na tej kartce, a pokażę tutaj. Muszę tak sobie znaleźć, jak to tak zrobić, żeby tutaj zwróćcie uwagę. O, macie wodnika. I tutaj jak wchodzimy, bo od tej strony wchodzimy, to pierwsza jest wodnika. Ale zobaczcie, że ostatnia Dwada ryby. Tutaj jest baran i ryby. Czyli w tej chwili jesteśmy w tej Dwadzie. I teraz zwróćcie uwagę, że jeżeli mamy, nasz papież jest panną, to właśnie kończy tą epokę ryb, zamyka tą epokę ryb. Widocznie z śmiercią Leona XIV możliwe, że się zamknie epoka ryb. Bardzo możliwe. Dlatego, że ostatnia Dwada ryb to ryby. Ostatnia Dwada to jest wodnik, tak? I my przechodzimy, ale my idziemy w drugą stronę. Czyli ostatnia Dwada to jest ryb, bo idziemy od barana i będziemy wchodzić w Dwadę wodnika, znaczy w wodniku będziemy wchodzić w Dwadę koziorożca. Więc tutaj ta sytuacja jest bardzo dziwna w ogóle, a jeżeli patrzymy archetypowo, no to jest w tej chwili są ryby, ostatnia Dwada ryb to jest wodnik i wchodzimy do wodnika, kiedy pierwszą Dwadą jest wodnik. To jest tak troszeczkę zagmatwane, ja kiedyś to rozpiszę, rozrysuję, pokażę wam, jak to wchodzi, ale właśnie w tej chwili, jeżeli zamykamy tą Dwadę ryb, to po drugiej, znaczy znak ryb, to po drugiej stronie mamy pannę i bardzo możliwe, że tak,
że to jest ten, który nas przeprowadzi przez te zamknięte ryby. Nie wiem, czy pamiętacie moment, kiedy, nie wiem, czy dobrze będę, pamiętam nazwisko, ojciec Sroka chyba, przeprowadzał przez ryby tam w Gnieźnie nad, y, nad jeziorem, gdzie niby byliśmy chrzczeni Gopłem, chyba tak to jest, jeżeli się nie mylę. No i właśnie tam przeprowadzał przez ryby i prawdopodobnie teraz Leon XIV zamknie już tą epokę. Bardzo możliwe, że tak. Nie mówię nie, dlatego że no przed nim przypuśćmy, że jest 10 lat życia spokojnie, jak nie 20. Jeżeli 20 lat przeżyje, a może przeżyć, bo nie wygląda na jakiegoś schorowanego w dodatku. On jest w takim roczniku dosyć dobrym. W Stanach Zjednoczonych nauczył się naprawdę dobrego życia. To był moment, kiedy on właśnie przyjechał tutaj do Rzymu, kiedy już właściwie papież Jan Paweł był. W dodatku, tak jak mówię, z Polakami pewnie musiał się spotkać, bo to nie ma mowy, żeby w Chicago się nie spotkał z góralami, bo tam tylko ciupagi świstają. I to, co tu ukrywać, to jest takie bardzo polskie miasto. No i no mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Teraz przejdziemy sobie do naszej ojczyzny. Ja tutaj Wam pokażę, ale już zrobione jest, tylko wrócimy do tego momentu tutaj, ale tutaj mam akurat godzinę, nie tą, co bym chciał. Zrobimy 18:08. Wrócimy sobie. Mamy 18:08, kiedy to właśnie, no co to, dym się pokazał, tak? Było 132 kardynałów, którzy wybierali. Ja nie wiem, na czym enklawę polega. Muszę kiedyś to, nie wiem, czy jest w ogóle sens analizy, ale zwróćcie uwagę, tutaj mamy 18:08 i zobaczcie, że przez Chirona przechodzi. Chiron, planetoida, bardzo podobna do Jowisza, nie mająca swojego miejsca w zodiaku, znaczy nie jest władcą, Chiron nie jest władcą niczego. Jest tym, który uczył właściwie wszystkich bogów, uczył, no nazwijmy to, że życia. Bardzo, bardzo dziwna planeta. Właściwie zajmuje się jakby tą sprawą medyczną, ale także i dechową. I on tutaj faktycznie, zwróćcie uwagę, że potem parę minut później, bo o godzinie 18:17 jeszcze się nic nie dzieje, ale to jest prawdopodobnie już tam coś się działo tam u nich. To jest to gratulacje, czy też jakiś moment, który tutaj było lekkim zaskoczeniem. Prawdopodobnie musiał się zgodzić, bo papież się musi zgodzić. O godzinie 18:38 ja nie mam takiej, bo mam dopiero godzinę 19:13. Dosyć długo to trwało. I mamy 19:13. Właściwie wyjście tego człowieka i ogłoszenie, to było wejście na ten balkon i teraz minutę później
bo 14 powiedziano dokładnie, kto został papieżem. I teraz zobaczcie. Ascendent i teraz Słońce. To Słońce progresywnie jest w Strzelcu. Stany Zjednoczone są Strzelcem. I Rakiem. Mało tego, cała Ameryka Łacińska jest Strzelcem. Więc tutaj nie ma dyskusji, jeżeli chodzi o taką, ale to już jest po wszystkim. Tak? Ja rozmawiam już po wszystkim i sobie tylko odczytuję to, tak jak to, co powiedział Chrystus, kiedy odchodził, że po znakach nie poznacie. No więc tutaj są te znaki, jakby uwierzytelniające tą sytuację najważniejszą, która jest, która stała się. I zaraz przejdziemy do Stanów Zjednoczonych i spróbujemy złapać to samo. Nie wiem, czy to się uda, czy nie. Zobaczę. Znaczy, o co mnie chodzi. Że, bo w gruncie rzeczy, ale zobaczymy. Nie, chyba. Dobra, zobaczymy. I teraz jedziemy sobie dalej. Tutaj mamy 19:14 i kiedy się pojawia, jest dokładnie 23. Mamy 23 i to jest ascendent. Ascendent mamy w Skorpionie w dładzie wodnika. Więc dlatego też uważam, że jeżeli pokazał się w tej, nie widzicie, to jest tutaj, to jest tu, a tutaj mamy ascendent, Skorpion, dwada wodnika. I dlatego też uważam, że on otwiera tą sytuację wodnikowatą. Ktoś powie, no tak, ale pan robi na Gniezno, a tutaj na Polskę, a to jest Rzym. Nie, między Rzymem a Polską nie ma wielkich różnic. Także możemy to robić. Czy dla Polski będzie miał znaczenie? Ogromne znaczenie będzie miał ten papież. I zobaczymy, jak będzie nas szanowała najbardziej Jana Pawła. Zobaczymy, jak będzie szanował polskich kleryków, którzy tam pracują, a ponieważ tam załoga, łącznie z konserwacją zabytków, którą papież Jan Paweł przywiózł tutaj z Krakowa i z Torunia, bardzo dużo osób współpracuje, w ogóle bardzo dużo Polaków tam pracuje w tej konserwacji. Zresztą trzeba przyznać, że w Peru jest mnóstwo konserwatorów polskich, w ogóle w całej Ameryce Łacińskiej jest bardzo dużo konserwatorów naszych polskich. Nawet kiedyś taki mój kolega namawiał mnie z tym, że on myślał, że ja jestem konserwatorem, ale ja, dlaczego? Dlatego, że pamiętał mnie jeszcze, kiedy ja przyjmowałem się do konserwacji zabytków, ale ja nie pracowałem w konserwacji zabytków. Nie, znaczy, to nie jest tak. Po prostu ja byłem na takim przeszkoleniu, czy mnie się to podoba, czy nie. No i wszedłem w tą konserwację zabytków, ale mnie się trafiła lepsza praca jako wychowawcy. Zresztą 4 razy więcej płatna. To trzeba to brać, bo konserwatorzy wtedy mieli makabrycznie niskie pensje. Faktem, że pracowali bardzo, to fantastycznie, bo bardzo krótko pracowali w PKZ-ach. To była, ja wiem, czy ciężka, bardzo przyjemna praca. Bardzo odpowiedzialna, ale bardziej odpowiadał konserwator. A
ja bym był dopiero, jak to się mówi, takim laborantem czy kimś tam pomagającym. Dopiero trzeba było przejść albo skończyć studia konserwatorskie w Toruniu. W tej chwili już chyba nawet w Łodzi jest Wydział Konserwacji. No i jest w Krakowie. No i właśnie w Watykanie. Też przy Watykanie jest ten Wydział Konserwacji. Że mamy wielką robotę. W tej chwili mój przyjaciel archeolog właśnie też sam otworzył swoją filię, ale to kiedy idzie. We Włoszech. Także to nie jest tak, że my naprawdę mamy duże osiągnięcia, a już najbardziej w tej łacińskiej Ameryce. Dlatego, że tam w gruncie rzeczy tylko z takich poważniejszych zabytków oni mają właśnie kościoły, bo te z kolei Inków, nie Inków, czy to wszystko, to jest, oni bardzo dziwnie podchodzą do tego. To jak coś się znajdzie, to od razu przyjeżdża wojsko, obstawia wojsko i raczej starają się, żeby tam nikt nie grzebał, nikt tam nie doszedł i nikt nic nie robił. Dlatego, że po pierwsze brak specjalistów to nie jest tak w Egipcie. Dużo gorzej, a w dodatku te kraje są, słuchajcie, naprawdę bardzo biedne. To nie są kraje bogate. To są biedne. No i co tu ukrywać, przechodzące od lewicy do prawicy. No i tam Che Guevara, nie Che Guevara, potem następny to Fidel Castro i tam jeszcze inni, którzy mącą tam strasznie, strasznie mącą. Akurat tam, gdzie ten mój kolega wylądował, ja nie pamiętam, w którym, czy to Boliwia, nie wiem, nie pamiętam. No to on dostał bardzo wysokie stanowisko, jest bardzo ważnym człowiekiem, od razu prawie coś takiego jakby główny konserwator na kraj. I takich głównych konserwatorów tam jest 4 na ten kraj. A tych zabytków, to każda wieś jest zabytkiem. Tam no po prostu to jest, tak jak on opowiadał, to horror pracy, tak potąd. Jakby nas było 100, też byśmy mieli co robić, jakby było 1000, 1000 bo jechało konserwatorów, to nie wiem, czy byś następne pokolenie nie miało jeszcze co robić. Dlatego, że w takim stanie to wszystko jest. Także tak to wygląda. Pojedziemy sobie dalej. I mamy godzinę 23, ale w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o naszego Leona papieża, odezwał się 26. Także możemy, właśnie te 3 minuty są bardzo ważne. I 26, i odezwał się, słuchajcie, jeszcze jest Włada właśnie wodnika. Tutaj, z tym skorpionem. I teraz, jeżeli patrzymy, to tutaj mamy wagę. Jeżeli tu jest baran, to tutaj jest waga. No i mamy teraz Urana. Czy na pewno będzie bardzo twardo zmieniał? I dlaczego tutaj mamy na naszy polskim Plutonie mamy Marsa? No, prawdopodobnie będziemy mieć dosyć sporo i będzie się odnosił do historii tej naszej, a przecież Jan Paweł był bykiem. I trzeba brać to bardzo pod uwagę. Także tutaj te sytuacje są dosyć istotne. Ja sobie w tej chwili przejdę na Stany Zjednoczone i zobaczymy to, jak to będzie wyglądać. Także tutaj, jeżeli patrzymy na Leona XIV,
Prawdopodobnie z Polakami, z nami będzie miał bardzo dobre układy. No i mamy Stany Zjednoczone i zrobimy sobie, też możecie oglądać, przecież to jest żadne. Tu mamy Stany Zjednoczone i teraz sobie zrobimy małe hop, tranzyt, sobie cofniemy do godziny, cofniemy tak, do godziny 18:08. W ten sposób to będziemy pół dnia szli. Ojej, tutaj. Do 18:08, kiedy dym poszedł. Oj, błąd. Mamy 18:08 i mamy ascendent w Lwie i Wodniku. Czyli idealnie w połowie. I teraz zwróćcie uwagę, że Słońce znajduje się tutaj w Byku i w Dładzie Strzelca. Teraz zobaczymy, jak będzie na aspektach. Słońce jest puste. Zobaczcie, co robią Amerykanie. Ogromne, lekkie zaskoczenie i w ogóle zdziwienie. Teraz układ Stanów Zjednoczonych, tutaj Merkury, rozpiszą się, i będą teraz wyciągać różne takie dziwne rzeczy Leonowi. I teraz Wenus jest tutaj. Też już poszły plotki, że Trump tutaj przewidział. I mamy Marsa tutaj na Uranie. Niezbyt interesujące. To jest ten sekstyl. Koniunkcja Jowisza z Marsem jest wyjątkowo dobra. I tutaj kwadratura z Neptunem też, bo to utrąci wszystkie plotki. Ale zwróćcie uwagę, jak dużo jest kwadratur. I Saturn z sekstylu do Plutona. I wcale się nie dziwię, że nie Benedykt, tylko Leon XIV wolał przemówić do swojej tej byłej parafii, tam gdzie pracował, niż zwrócić się na Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że czeka go naprawdę ciężka praca w Stanach Zjednoczonych. Bierzmy to pod uwagę i tak widzicie tutaj po tych aspektach, że czeka go naprawdę bardzo ciężka praca. Stany Zjednoczone się zlewicowały, to jest jedna rzecz. Stany Zjednoczone nigdy nie brały pod uwagę, mój przyjaciel, z którym właściwie rozpoczęliśmy u jego ojca uczyć się malować, Piotr, kiedy przystępowaliśmy do Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych razem i mieliśmy zajęcia, bo właśnie ja byłem w tej grupie, gdzie był Piotr, przepraszam, nie Piotr. I byliśmy razem. Mniej więcej w okresie chyba stanu wojennego albo przed stanem wojennym. Po nieudanym dojściu do Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych, do szkoły, Wyższej Szkoły, Sztuk Pięknych. Jeszcze nie Akademii, bo teraz jest Akademia. Nie dostał się. Ja też się nie dostałem wtedy na tą plastyczną. I wyjechał do Stanów.
z dnia na dzień dosłownie. I wstąpił tam do seminarium, jest właśnie kapłanem. I jak spotkaliśmy się na cmentarzu i do Zbyszka mówię, Zbyszku, jak tam ci się żyje? A mówię, a wiesz, pracuję, jestem kapłanem, jestem, nie tak powiedziałem, księdzem katolickim. Co mnie zdziwiło, że powiedział te słowa. Po prostu księdzem. Dla mnie nie ma różnicy, jeżeli ktoś jest kapłanem, czy chociażby tam w Rosji, my mówimy na nich pop czy batiuszka, a w rzeczywistości jest to ksiądz. Czy rozmawiamy tutaj, no nie mówię ci, którzy wyznają religie luterańskie, no to tam są pastorzy, tak, ale oni oburzają się lekko. Chociaż ten jeden pastor, który założył tezę, to zrzeszenie, przecież on dostał możliwość spowiedzi i komunizowania przez Jana Pawła. Czyli został jakby wyświęcony na księdza. Czy jest to wyższy tytuł? Trudno powiedzieć, czy wyższy. Oni nie przyjmują chyba, ja nawet nie wiem, czy ewangeliści przyjmują komunię, czy też nie. Nie wiem, nie umiem na to odpowiedzieć zupełnie, czy u nich takie coś jest. Nie mam styczności z nimi, bo jakoś tak od momentu, kiedy mimo, że sporo ewangelistów znam, ale nigdy nie byłem na nabożeństwie ich i na prawosławnym kilka razy. Na grekokatolickim też. Nie byłem jeszcze na ormiańskim. Nie byłem w kościele ormiańskim, bardzo bym chciał być, ale przez takiego bardzo dobrego mojego znajomego, który jest dzisiaj, już został w kościele prawosławnym, wstąpił do kościoła prawosławnego i jest tam kapłanem. On śpiewał te pieśni ormiańskie i te wszystkie rzeczy. Zresztą jest na mojej stronie na Facebooku. Wspaniały człowiek. Ja go poznałem tutaj w Warszawie po raz pierwszy, żeśmy kilka słów zamienili, a raczej on prezentował siebie na wykładzie. No i po wykładzie ja też, zresztą sobie gratulowaliśmy wykładów. Ogromna wiedza, właśnie ta duchowa, której, no, szczerze mówiąc, troszeczkę każdemu z nas bardzo brakuje, a w dodatku jesteśmy tacy troszeczkę pozbawieni tej wiedzy duchowej przez nasz Kościół. Bo nasz Kościół jest takim lekko kościołem, trzeba przyznać, bardzo komercyjnym. My nie jesteśmy nie kościołem komercyjnym, no jesteśmy. Dopiero jak idziemy na wschód, coraz bardziej dochodzimy do ojców pustyni i oni mają większą tą duchowość rozwiniętą. Tak jakby chociaż koptyści, ci właśnie chrześcijanie, którzy w tej chwili giną. Zresztą o tym bardzo ładnie była rozmowa przed tym dymem i po tym dymie na YouTubie. Przejdźmy sobie z powrotem do działań tutaj naszych i wróćmy sobie. Także mamy tutaj, widzimy, że mają co robić, ma co robić Leon XIV w Stanach Zjednoczonych i no nazwijmy to nawracać, czy też dążyć do tego, ponieważ ten Kościół amerykański jest taki dziwny. I dochodzimy do tego momentu 19:13.
19:13. Trochę to potrwa, no ale wolę niech poczekajmy. Bo ja tutaj nie idę tylko idę sekundami, a nie minutami. 19. Już jesteśmy. 19 ile? 13. I 14. Tutaj zobaczcie, jak fantastycznie. Tutaj 14. Dowiadujemy się, kto to jest. No i Amerykanie w tym momencie się dowiadują. Zwróćcie uwagę, słońce bardzo silne. Już troszeczkę inaczej te kwadratury wyglądają, ale jednak małe zaskoczenie. Najbardziej społeczeństwo się cieszy. Amerykańskie tutaj ascendent w opozycji do Księżyca. 1 stopień. Zobaczcie, jak to fantastycznie wygląda tutaj. Społeczeństwo jest bardzo zaskoczone tym wszystkim. Podejrzewam, że większość Amerykanów, i teraz tutaj w ogóle nie wie, nawet niektórzy mogą nie wiedzieć, kto to jest papież, bo przecież jest tam większość innego wyznania chrześcijańskiego, ale jednak to głównym wyznaniem w Stanach Zjednoczonych są Mormoni. Mormoni mają, jakby to nazwać, Stany Zjednoczone są mormońskie. Mormon ma większe prawa jak jakikolwiek Amerykanin. No i są jeszcze Arnisze. Teraz jeżeli mamy Mormonów, to jakby lekko wyżej są Arnisze. Tylko Arnisze nie wchodzą w politykę. Mormoni wchodzą. Seattle to jest ich siedziba i Las Vegas do nich należy. Całe Las Vegas do nich należy. To są najbogatsi ludzie w Stanach Zjednoczonych, Mormoni. Musicie poznać ten kościół mormoński. Bardzo dziwny. Świetnie uczą języka amerykańskiego tutaj w Polsce. Chodzą z takimi tabliczkami czarnymi i zawsze dwóch. Nie wiem, to jeden to się nazywa przewodnik, a drugi anioł. Zresztą to jest bardzo dziwna w ogóle sytuacja. Ja nie chcę teraz opowiadać o tym, ale kiedyś, kiedy tutaj, może zaproszę nawet jakiegoś Mormona. Ja Mormonów znam od prawie dziecka, dlatego że moja mama studiowała z Mormonką, lekarką, znaczy została lekarką, no i wyjechała do Stanów Zjednoczonych i Mormoni mają bardzo są specyficzni, jeżeli chodzi o tutaj działania swoje i wytworzyli coś takiego, że w Stanach Zjednoczonych rządzą Stanami Zjednoczonymi. To trzeba przyznać, że oni, ja nie wiem jak to powiedzieć, co najciekawsze, że w Jerozolimie mają swój instytut, swoją uczelnię. I jest bardzo szanowana ta uczelnia. Bardzo dziwne zachowanie jest ich tutaj, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, ale należą do tych grup chrześcijańskich. W Warszawie nie pamiętam jak ta uczelnia się nazywa, właśnie studiują teologię. Spotkałem się akurat w takim gronie, gdzie było dwóch właśnie Mormonów,
Znaczy oni się teraz nie nazywają Mormoni, tylko oni się nazywają jak Bractwa Jezusowego, coś takiego, Kościół Świętego Bractwa Chrystusowego, jakoś tak dziwnie. Jeżeli się zapyta człowiek, czy oni są Mormonami, to odpowiedzą, że tak. To nie jest tak, że to jest dla nich jakieś tam, przypuśćmy, bluźnierstwo, ale znaczy są maleńkie różnice. Na czym polegają te różnice pomiędzy naszym wyznaniem a ich wyznaniem? Nie wiem. Nie wiem, jak jest w Stanach, czy są antagonizmy pomiędzy Mormonami a, przypuśćmy, Kościołem rzymskokatolickim, w co wątpię, bo to nie jest, oni nie są agresywni. No ale jednak oni wiodą prym i trzeba raczej z nimi dobrze żyć, żeby cokolwiek na terenie stanu załatwić. Zresztą mój przyjaciel miał kiedyś kłopoty, bo sobie przeszedł tam, gdzie Niagara. No i przeszedł sobie na stronę kanadyjską. No i Amerykanie nie chcieli go wpuścić. Więc zadzwonił do swojego kolegi, u którego mieszkał notabene, Mormona, w 15 minut. No przyjechał. 15 minut to trwało od momentu, kiedy przyjechał, to przepuszczenie jego przez granicę. A on jest nikim. Ten człowiek jest nikim, kompletnie, ten Mormon. Jest zupełnie normalnym. Więc wyobraźcie, co potrafi zrobić taki. Więc jak macie przyjaciół Mormonów, to możecie spokojnie jechać do Stanów Zjednoczonych i żyć jak. No i będzie się wam tak troszeczkę inaczej podróżowało. Także radzę, ewentualnie jak macie jakieś tam kontakty, albo żeście zniszczyli, czy coś takiego, to odnówcie, jeżeli wybieracie się do Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo, 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 bardzo dziwne. No i popatrzmy sobie na jeszcze jedną rzecz tutaj, bo tu jesteśmy przy 19:14. Przepraszam, że ja tutaj tak zaglądam, ale ja mam tutaj ten czajnik swój postawiony. I zwróćcie uwagę, że jeżeli patrzymy tutaj na tą oś, to tutaj w najważniejszym punkcie jest ten wodnik. I to zaskoczenie, to intuicyjne zaskoczenie, jak wypowiedział, kto jest, że wypowiedział to wszystko, co jest. No i teraz przejdziemy godzinowo sobie do następnego przejścia, czyli mamy 19:23. I mamy 19:23. Zobaczcie, jak fantastycznie tutaj na osi występuje Stanów Zjednoczonych to przejście. Wychodzi nasz nowy papież, ale 26 i zobaczcie, jak genialnie. I jest przecież panną. Trzeba zrobić kosmogram tutaj Leona XIV i dopiero wtedy, ale to może zrobimy jutro, bo ja muszę posiedzieć nad tym, bo po prostu wiecie, to wpisać jest łatwo, ale po co mam was tutaj przynudzać, już jest 22, no więc jeszcze przynajmniej by godzina była, ale lepiej sobie to popracować i delikatnie. Zobaczymy, jak on wygląda na Polsce, zobaczymy, jak to wygląda to wszystko. Mnie się na razie to wszystko bardzo podoba i zobaczcie, jak musiał przejść, ascendent musiał przejść, nie tutaj, bo końcówka lwa to rok, czyli musiałby coś powiedzieć o rodzinie. I powiedział, w gruncie rzeczy w głowie jego rzucił te korzenie i pozdrowił tą swoją parafię. No i to wszystko, co zrobił, to zwróćcie uwagę, że to się dzieje w Pannie.
Słońce z byku w dładzie Strzelca. I właściwie to jest najważniejszy moment. I tutaj popatrzcie, Słońce zupełnie, to Słońce tranzytujące i jego Słońce, Słońce Stanów Zjednoczonych jest puste, czyli najważniejsze dla Stanów. I zobaczcie, jak Merkury został tutaj Stanów Zjednoczonych, jaki jest puściutki. Czyli tutaj, gdzie są puste, i zobaczcie, jak Saturn jest szalenie pusty, jakim wielkim będzie nauczycielem Stanów Zjednoczonych, czyli obywateli Amerykanów, tak? Obywateli Stanów Zjednoczonych, bo przecież tam i Kanada też jest. Chociaż Kanadyjczycy, katolicy kanadyjscy się pewnie dołączą, bo przecież pamiętacie, jak ten polski ksiądz, tylko on był chyba luterański, że się nie mylę, albo jakiś inny, bo nie było naszego wyznania, tam dostał po nosie w Kanadzie, to przecież to jest po prostu niemoralne wprost. Ale no, Trudeau i cała ta jego zasada. Ja jestem ciekaw, słuchajcie, co najważniejsze, jak pan Choiński podejdzie do tego, bo oglądałem przed chwilą, właśnie przed wejściem pana Choińskiego, ale jeszcze nic nie mówił o tych Stanach, ale ciekaw jestem, jakie jest wrażenie. No, Polaków, my zawsze się cieszymy z papieża, bo większość nas jest chrześcijan. Nawet Hindusi się cieszyli. Zobaczcie, w Indiach się cieszono, że wybrano papieża. I teraz kwestia tak. Znaczy, ja z jednej strony się cieszę, że będzie ręka w rękę z panem Trumpem, ponieważ są blisko siebie. Są mniej więcej wychowani w tym samym czasie, no znaczy tutaj akurat Leon jest młodszy i to dużo młodszy. To jest w porównaniu z panem prezydentem Trumpem, to jest smarkacz. Ale no wybrano tak. No jestem naprawdę bardzo ciekaw, tak jak tutaj jedna z osób tutaj napisała, że jest francuskiego pochodzenia. No to z kolei pociągnie Quebec. Ja nie wiem, czy Quebec jest katolicki, czy nie jest katolicki, czy jest jeszcze jakiś inny. Nie wiem, bo wiecie, w tej chwili ta Kanada to już tak oszalała, że to już w ogóle nie wiadomo, czy oni tam czerwoną gwiazdę nie noszą, albo chińską gwiazdę. Tutaj wiecie, że tam na tych polach, tam gdzie są Eskimosi u nich, to wojska chińskie stoją w Kanadzie. Także mają poligon, tam ćwiczą. Także to jest po prostu horror. Dlatego pan prezydent Trump chce zająć Grenlandię, bo boi się, że tam, no co tu ukrywać, ale Chińczycy wejdą, no i będzie, a po co mu to? Co separować to wszystko, po co? Łatwiej jest powietrza, bo jednak te kilka sekund to leci, czy tam jakoś tak, i obserwować to satelitarnie, czy tam, że widzicie, co się robi z dronami, jak wygląda, a w tej chwili to, co robi Izrael, 4 kraje nagle atakuje, no to zwróćcie uwagę. I też ciekaw jestem, jak podejdzie właśnie tutaj Leon XIV do tych spraw takich związanych z tą całą historią i jak to w ogóle będzie wyglądać tutaj pod tym względem, bo jest to dla mnie wyjątkowo ważne dla każdego z nas. No i teraz, jeżeli się przypatrujemy znowuż temu, to zwróćcie uwagę, że tutaj jest ten uran. Ja urana w rzeczywistości się boję, bo uran zmienia, ale w kościele ten uran, wrócenie do tradycji, wrócenie do tego wszystkiego, wrócenie do uran jest
w byku, w dładzie ryby. Więc przeprowadzenie tego całego kościoła do epoki wodnika, czyli tutaj z ryby do, do, do wodnika, no to słuchajcie, naprawdę trzeba mieć ogromną moc. Czy panna da sobie radę? Oczywiście, że w gruncie rzeczy dlatego, że jest pedantyczna i tutaj pedantyzm wiary i dogmatów, tego wszystkiego, przypilnowanie tego wszystkiego, dopracowanie, to tylko panna może wytrzymać. Że całe szczęście, że to jest Amerykanin i ma nie tyle poparcie, bo nie można mówić tutaj, bo to nie chodzi o to, tylko poparcie ludzi, którzy są Amerykanami. Oni go zawsze będą popierać, bez względu na wyznanie. Dlatego, że on jest ich, amerykański. Wiecie, o co chodzi. To jest takie troszeczkę, no, jak my każdego Polaka będziemy popierać, to mimo, żeby on był najgorszy, to zawsze staniemy po jego stronie, no bo tak jest. I tutaj no, trzeba brać to, że to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Także ja jestem zadowolony z tej konklawy i z tego wszystkiego, z wyboru Leona XIV. Uważam, że jest to chyba najciekawszy wybór, jaki można było. Nigdy bym się nie spodziewał, że można Amerykanina wybrać. Zupełnie nie. Nie wpadłem na ten szalony pomysł. Cieszę się, że tak się stało, że Chrystus tak chciał. Czy to jest wola Boża, że tak pokierował? Bo mogłoby być zupełnie inaczej i mogłoby być zupełnie gorzej. Przypuśćmy, ja bardzo brałem tego najmłodszego, gdyby tak postawiono tego najmłodszego, który jest z Ukrainy, to by było dopiero bardzo ciekawe. A tutaj z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych i tego działania takiego, to uważam, że tak, że dobrze się stało, że jesteśmy. Ja przynajmniej jestem zadowolony z tego wyboru, a nie brałem w tym udziału. No i źle, jak to się mówi, interpretowałem, tak? Bo myślałem, że Polak będzie, no, ale flaga wiecie, przez Kościuszkę opracowana Stanów Zjednoczonych wygrała. No więc przynajmniej mamy to, że Kościuszko zaproponował flagę taką, jaką on tam, z którego majątku on pochodzi, z Sandomierza także. Chociaż tyle polskości mamy, że ta flaga jest tamto biało-czerwona. No i chociaż tyle. Także widziałem tą Polskę gdzie indziej. Nie zwróciłem uwagi, że trzeba było na drugą półkulę i wtedy widzicie. Sam mówię o tym, a nie respektuję tego. To jest. Nie, że wybieram się, słuchajcie, wybieram się i wcale mnie nie do śmiechu, ale cieszę się, że no jakby z tej Kinshasy tam był, to byśmy chyba, jak to się mówi, brzydko mieli pełne gacie, ale sera, bo wiecie, te przepowiednie, nieprzepowiednie, to wszystko jest Malachiasza, nie Malachiasza. Zobaczymy, jaki herb będzie. Zobaczymy, jaki herb będzie, zobaczymy i go też pomyślimy nad nim.
no bo astrologia to heraldyka, jakby nie było. Także panna to jest jakieś narzędzie ostre, ryby no to są ryby. Teraz tutaj mamy Urana, czyli jakaś wolność, czyli może być to dzban z wodą, a po drugiej stronie Skorpion, czyli może być niedźwiedź na przykład. Zobaczymy, pobawimy się, ja już teraz mówię, to jest panna, to jest higiena, to wszystko może być. Czy sztylet mógłby być? Bardzo ostry jakiś miecz. Kordzik taki oficerski. Ryby to ryby normalne. Byk. Ale tutaj jest ten uran. Ten uran musi wypłynąć gdzieś. Uran, wodnik, trzyma ten dzban z tą akwawitą i jest ta czaszka z tyłu, gdzie człowiek idzie z tą pochodnią, tam idzie, przechodzi przez tą czaszkę. No ciekaw jestem, ale trzeba by jeszcze sprawdzić z kosmogramem, także do tego heraldyki. Może nawet jutro zrobimy to. To jest dosyć interesujące. Słuchajcie, ja już was zostawiam. Uciekam. Przepowiednia się nie spełniła, bo nie jest ciemne. Akurat tutaj, jeżeli ten zakon, jeżeli pamiętam, to on chodzi w białych habitach, więc nie jest czarnym habitem. Bo chyba tylko jezuici noszą czarne. Chyba tak. No jeszcze Dominikanie, ale Dominikanie miałem biało-czarne. No więc mamy, a nie, jeszcze chyba jacyś franciszkanie są czarni chyba. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Nie znam całej kolorystyki tutaj księży. Znaczy ojców, przepraszam. Chociaż ojcowie księża, tak? Nie. Ojciec, a ksiądz. Ojciec może być księdzem. Ale są ojcowie, którzy nie są księżmi. Nie mają możliwości, tak jak Bonifraci. Bonifraci nie mają możliwości prowadzenia mszy. Do nich przychodzi ksiądz, który prowadzi. Też byłem zdziwiony, że oni nie mają prawa spowiedzi ani nic. Czyli to jest, są te reguły i dosyć ważne, dosyć takie twarde te reguły i trzeba przestrzegać tych reguł. No także sobie wyjaśniliśmy niektóre rzeczy. Ja sobie wyjaśniłem, bo przypomniałem, a wam tylko opowiadam. Także zobaczymy co. A jutro spotykamy się o 21, a ja w tej chwili uciekam. Szczerze mówiąc, jestem dzisiejszym dniem troszeczkę zmęczony, jednocześnie chyba bardziej szczęśliwy, że nie muszę czekać na... Już wiem, kto jest i spełniło się. No, trzymajcie się. Najważniejsze to do jutra. Z Bogiem. Dobranoc. Oj, co ja tutaj zrobiłem? Ach, już wiem. Nie na to nacisnąłem, co powinienem. Przepraszam. Dobranoc.